Lekcja 1. Nawiązywanie przyjaźni. Nawiązywanie przyjaźni może być czasami nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dla nieśmiałych osób. Rozumiem to doskonale. Kiedyś byłam bardzo nieśmiała i nie podchodziłam do kogoś, kogo nie znałam. Może to być trudne, ale podejmowanie małych kroków naprawdę może pomóc. Tak, dowiedziałem się, że można zacząć od prostego powitania i przełamać lody. Zdecydowanie! Przyjazny uśmiech może wiele zdziałać, jeśli ktoś poczuje się mile widziany. Zauważyłem, że wspólne zainteresowania często ułatwiają nawiązywanie kontaktów z innymi. To świetna uwaga! Znalezienie wspólnego języka może budować silne przyjaźnie. Jestem tak szczęśliwa, że jesteśmy przyjaciółmi. To robi ogromną różnicę. Ja też! Za tworzenie razem jeszcze więcej wspaniałych Polaczyn! Lekcja 2. Podstawy gotowania. Jasne, a gdzie cebula i czosnek? Są w spiżarni, tuż obok przypraw. Ach, teraz sobie przypominam. Te składniki są niezbędne w niemal każdym daniu wytrawnym. Rzeczywiście, dodają takiej głębi smaku. Co planujesz ugotować? Myślę o zrobieniu pysznego sosu do makarona. Brzmi pysznie. Dobry sos może nadać prostemu posiłkowi wyjątkowego charakteru. Zgadzam się. Masz jakieś sekretne składniki, które możesz polecić? Szczypta płatków czerwonej papryki może znacznie poprawić smak sosu. To wspaniały pomysł. Na pewno spróbuję. Lekcja 3. Podstawy budżetowania. Jeśli chodzi o planowanie finansowe, uważam, że kluczowe jest efektywne zarządzanie wydatkami. Zdecydowanie. Budżetowanie może naprawdę pomóc w osiągnięciu stabilności finansowej. Jakie strategie zarządzania wydatkami proponujesz? Zawsze polecam śledzenie swoich wydatków, aby zidentyfikować obszary, w których można dokonać cięć. To praktyczne podejście. Łatwo przeoczyć drobne wydatki, które z czasem się kumulują. Tak, każda złotówka się liczy. Czy próbowałeś kiedyś korzystać z aplikacji do budżetowania? Nie, ale słyszałem, że mogą być bardzo pomocne. Mogą one dostarczyć informacji na temat Twoich nawyków zakupowych, co jest bardzo przydatne. Zdecydowanie się nad tym zastanowię. Skuteczne budżetowanie może prowadzić do bezpieczniejszej przyszłości. Lekcja 4. Umiejętności autoprezentacji. Wierzę, że solidna autoprezentacja sprawdzi się w każdej sytuacji. Zdecydowanie. To nadaje ton Waszym interakcjom. Jakie elementy uważasz za kluczowe? Myślę, że kluczowe jest zaczęcie od podania swojego imienia i krótkiego opisu. Tak, wspominając o swoich zainteresowaniach, możesz również zaangażować odbiorców. Jasne. A co powiesz na rozpoczęcie rozmowy po przedstawieniu się? Możesz rozważyć zadawanie pytań otwartych, aby podtrzymać dialog. To fantastyczny pomysł. Zachęca innych do dzielenia się. Dokładnie. Angażująca rozmowa to droga dwukierunkowa. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł poćwiczyć umiejętności autoprezentacji.
Lekcja 5. Docenianie nauki języka angielskiego. Dziękuję, panie, za podzielenie się najlepszym przemówieniem na temat nauki języka angielskiego. To była naprawdę pouczająca prezentacja. Co najbardziej zwróciło Twoją uwagę? Szczególnie inspirującym wydało mi się położenie nacisku na praktykę. Zdecydowanie. Regularna praktyka jest niezbędna do rozwijania płynności. Doceniłam również wskazówki dotyczące poszerzania słownictwa poprzez czytanie. Tak, czytanie pozwala nam poznać nowe słowa w kontekście, co jest niezwykle pomocne. Nie mogę się doczekać, aby wdrożyć tę techniki w mojej drodze edukacyjnej. Ja też. Opanowanie języka otwiera wiele drzwi do komunikacji. Oczywiście, nie mogę się doczekać, aż będę mógł podzielić się zdobyta wiedza z innymi. Lekcja 6. Zostanie pielęgniarką. W wieku 24 lat podjęła decyzję, że zostanie pielęgniarka. To naprawdę godne podziwu. Jak można zostać pielęgniarką w tym wieku? Zazwyczaj wymaga to szeroko zakrojonej edukacji i szkoleń, prawda? Tak, programy pielęgniarskie wymagają zarówno zajęć akademickich, jak i doświadczenia praktycznego. Zastanawiam się, co je zainspirowało do podjęcia tak szlachetnego zawodu. Mogło to być osobiste doświadczenie lub chęć niesienia pomocy innym. To ma sens. Pielęgniarstwo to dziedzina wymagająca współczucia i poświęcenia. Zdecydowanie. Mam wielki szacunek dla tych, którzy wybierają tę drogę. Wierzę, że jest to kariera, która może przynieść ogromną satysfakcję. Lekcja 7. Cechy mojego podwórka. W moim ogrodzie jest piękny trawnik i tetniacy zyciem ogród. Brzmi pysznie. Masz chodnik prowadzący do ogrodu? Tak, jest tam urokliwy chodnik, który prowadzi turystów przez zieleń. To musi być piękny widok, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Rzeczywiście, uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, dbając o rośliny. Ogrodnictwo może być zajęciem terapeutycznym, prawda? Zdecydowanie pozwala to na kontakt z naturą i chwilę wytchnienia. Jakie gatunki roślin masz w swoim ogrodzie? Mam mieszankę kwiatów i warzyw, ładnie się uzupełniają. Lekcja 8. Radość z osiągnięć. Czuję się spełniony i szczęśliwy, wiedząc, że moje wysiłki się opłaciły. Co wspaniale to słyszeć. Z jakich osiągnięć jesteś szczególnie dumny? Niedawno ukończyłem ambitny projekt, który wymagał ode mnie dużego zaangażowania. Gratulacje. Twoja ciężka praca wyraźnie się opłaciła. Jestem podekscytowany przyszłością i tym, co mogę teraz osiągnąć. Ten entuzjazm jest zaraźliwy. Ważne jest, aby świętować nasze sukcesy. Rzeczywiście, to napędza naszą motywację do stawiania sobie i osiągania nowych celów. Czekam z niecierpliwością na wieści o Twoich przyszłych przedsięwzięciach. Dziękuję. Mam nadzieję, że zainspiruję innych po drodze. Lekcja 9. Plany zakupów spożywczych. To dobry pomysł. Chodźmy tym razem do sklepu spożywczego.
Cieszę się, że się zgadzasz. Zawsze fajnie jest wspólnie kupować świeże składniki. Co masz na myśli, jeśli chodzi o naszą listę zakupów? Chętnie kupiłbym świeże owoce i warzywa do naszych posiłków. Brzmi pysznie. Sezonowe produkty to zawsze najlepszy wybór. Oczywiście, jest nie tylko świeższe, ale i smaczniejsze. Powinniśmy również zastanowić się, jakie przepisy chcielibyśmy wypróbować w tym tygodniu. Tak, planowanie z wyprzedzeniem sprawia, że zakupy stają się o wiele łatwiejsze. Już nie mogę się doczekać naszej zakupowej przygody. Lekcja 10. Zabawa z fajerwerkami. Chociaż świętować można na wiele innych sposobów, pokazy fajerwerków są najlepsze. Całkowicie się zgadzam. Fajerwerki dodają magicznego akcentu każdej imprezie. Czy kiedykolwiek rozważałeś zakup fajerwerków i wykorzystanie ich podczas własnej uroczystości? Myślałem o tym. Mogą naprawdę stworzyć niezapomniane wrażenia. Wyobraź sobie kolory rozświetlające nocne niebo. Tak, to byłoby zapierające dech w piersiach. Bezpieczeństwo jest jednak kluczowe podczas obchodzenia się z fajerwerkami. Oczywiście, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest niezbędne dla dobrej zabawy dla wszystkich. Uważam, że ważne jest znalezienie dobrego miejsca do ich oglądania. Zdecydowanie. Przejrzysty widok potęguje całe doznanie. Lekcja 11. Dostosowywanie strategii biznesowych. Ciekawe, jaki wpływ będzie to miało na naszą działalność w przyszłości. Istotne jest, aby dostosowywać nasze strategie do zmieniających się warunków rynkowych. Dokładnie. Elastyczność jest kluczem do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Czy zastanowiłeś się nad konkretnymi zmianami, które powinniśmy wprowadzić? Uważam, że powinniśmy skupić się na zwiększaniu zaangażowania klientów za pośrednictwem platform cyfrowych. To brzmi jak obiecujące podejście. Interakcja online może zwiększyć lojalność wobec marki. Ponadto analiza opinii klientów może pomóc nam wprowadzać zmiany. Zdecydowanie, słuchanie naszych klientów jest kluczowe dla sukcesu. Jestem podekscytowany potencjalnymi usprawnieniami, które możemy wprowadzić. Lekcja 12. Sugestie dla kadry zarządzającej. Warto omówić tę sprawę dokładniej i zasugerować ja naszemu zespołowi zarządzającemu. Muszę o tym wiedzieć. Całkowicie się zgadzam. To niezwykle ważne, żeby zrozumieli potencjalne korzyści płynące z naszej propozycji. Przecież świadoma decyzje przynoszą lepsze rezultaty, prawda? Zdecydowanie. Wierzę, że nasze spostrzeżenia mogą znacząco wpłynąć na ich przyszłą strategię. Czy zastanowiłeś się, w jaki sposób moglibyśmy im przedstawić te informacje? Myślę, że najbardziej efektywna będzie prezentacja jasna i zwięzła, podkreślająca najważniejsze punkty. Brzmi jak solidny plan. Pomocą wizualną mogliby również pomóc podkreślić nasze sugestie. Tak, i być może moglibyśmy podać przykłady podobnych, udanych inicjatyw z innych firm. Świetny pomysł. Przykłady z życia wzięte często trafiają do decydentów. Lekcja 13. Koszty biletów. Ile będą kosztować bilety na nadchodzące wydarzenie?
Łączna cena za każdy bilet wyniesie $20, co wydaje się całkiem rozsądną ceną. To rzeczywiście uczciwa cena. Miło jest mieć dostęp do niedrogiej rozrywki. Zgadzam się. Dobre doświadczenie nie zawsze musi wiązać się z wysoką ceną. Czy zdecydowałeś już, ile biletów powinniśmy kupić? Myślę, że powinniśmy kupić parę, żeby wspólnie cieszyć się tym wydarzeniem. Brzmi idealnie. Już się na to cieszę. Ja też. Zawsze fajniej jest dzielić się doświadczeniami ze znajomymi. Nie mogę się doczekać tego wydarzenia. Na pewno będzie świetnie. Lekcja 14. Nowe hobby. Hej, jak się dzisiaj masz? Słyszałem, że niedawno zacząłeś nowe hobby. Mam się dobrze, dziękuję. Tak, zacząłem malować i sprawia mi to ogromną przyjemność. Brzmi fantastycznie. Co zainspirowało cię do malowania? Chciałem rozwinąć swoją kreatywną stronę i malarstwo wydawało mi się ku temu idealnym sposobem. Podziwiam to. Kreatywność może być tak satysfakcjonującym zajęciem. Naprawdę, relaksuje mnie wyrażanie siebie poprzez kolory i pociągnięcia pędzlem. Czy stworzyłeś jakieś dzieło, z którego jesteś szczególnie dumny? Tak, właśnie ukończyłem krajobraz, który moim zdaniem wyszedł przepięknie. Świetnie bym to zobaczył. Może kiedyś pokażesz mi swoje prace. Lekcja 15. Wizyta na plaży. Czy chciałbyś wybrać się na wycieczkę na pobliską plażę w ten weekend? Chętnie. Wizyta na plaży brzmi jak idealny sposób na relaks. Dokładnie. Szum fali i dotyk piasku zawsze działają orzeźwiająco. Ponadto moglibyśmy delektować się pysznymi przekąskami, a może nawet zagrać w siatkówkę plażową. To genialny pomysł. Już sobie wyobrażam, jak bawimy się na słońcu. Czy uważasz, że powinniśmy spakować piknik? Zdecydowanie. Piknik uczyniłby ten dzień jeszcze przyjemniejszym. Jeśli zajmiesz się kanapkami, przyniosę chłodzarkę z napojami i przekąskami. Brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać naszej przygody na plaży. Lekcja 16. Interakcje online. We współczesnym cyfrowym świecie interakcje mogą być dość trudne. Całkowicie się zgadzam. Tak łatwo jest źle zinterpretować wiadomości w internecie, ponieważ nie widzimy mimiki twarzy. Tak, brak sygnałów niewerbalnych może prowadzić do nieporozumień. Sam tego doświadczyłem. Proste przesłanie może zostać źle zrozumiane. Dokładnie. Emotikony mogą pomóc, ale nie zawsze oddają zamierzony ton. Odkryłem, że dodanie przyjaznego powitania może nadać rozmowie pozytywny ton. To doskonała strategia. Pomaga budować dobra wolę od samego początku. Komunikacja jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym coraz bardziej cyfrowym życiu. Starajmy się być przejrzyści i uprzejmi w naszych interakcjach online. Lekcja 17. Zespół aktorski. Czy słyszałeś o lokalnej grupie aktorskiej?
Wielu jej aktorów zyskało międzynarodową sławę. Tak, czytałem o nich i występy są naprawdę imponujące. Niesamowite jest to, że mała firma jest w stanie wykształcić utalentowanych ludzi, którzy zyskują globalne uznanie. Zdecydowanie. To wiele mówi o ich zaangażowaniu i profesjonalizmie. Czy byłeś na którymś z ich występów? Tak, byłam i każdy występ był cudownym przeżyciem. To wspaniale! Bardzo chętnie zobaczę wkrótce jedną z ich produkcji. Zdecydowanie powinniśmy zaplanować wspólne wyjście. To będzie niezapomniany wieczór. Nie mogę się doczekać. Wspieranie lokalnych talentów to zawsze świetny pomysł. Lekcja 18. Vis Aventures. Rozmyślałem nad moją nadchodzącą podróżą i zdałem sobie sprawę, że muszę uzyskać wizę turystyczną, zanim wyruszę na tę przygodę. To z pewnością brzmi jak coś istotnego. Jak długo planujesz zostać po dotarciu do celu? Mam nadzieję spędzić około 2 tygodni na zwiedzaniu zabytków i poznawaniu lokalnej kultury. 2 tygodnie brzmią jak wspaniały czas. Czy rozpocząłeś już proces zbierania niezbędnych dokumentów do wniosku wizowego? Tak, zebrałem większość wymaganych dokumentów, ale muszę jeszcze dokończyć plan podróży. Przemyślany plan podróży jest niezwykle ważny. Czy są jakieś konkretne atrakcje, które szczególnie chcesz zobaczyć? Zdecydowanie! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć zabytki i spróbować lokalnej kuchni. Te doświadczenia z pewnością uprzyjemnią Twoją podróż. Czy zastanawiałeś się już, jak zorganizować zakwaterowanie podczas pobytu? Uważam, że rozsądnie będzie zarezerwować hotel z wyprzedzeniem, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego. Lekcja 19. Uchwycenie chwil. Ten widok jest absolutnie hipnotyzujący. Chciałbym uwiecznić ten moment na zawsze. Naprawdę zapiera dech w piersiach. Może uda nam się zrobić kilka zdjęć, żeby upamiętnić ten spektakularny widok. To świetny pomysł. Wierzę, że zdjęcia będą wspaniała pamiątka naszej przygody. Tak, będą nam przypominać o radości, której doświadczyliśmy podczas tej podróży. Mam zrobić pierwsze zdjęcie? Proszę bardzo. Będę pozować dramatycznie, jakbym był sławnym odkrywcą odkrywającym nowe lady. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć tę pozę. A teraz pozwól, że uchwycę twojego ducha odkrywcy. Mam nadzieję, że na zdjęciach nie wyjdę za głupio. Głupota jest urocza, dodaje charakteru wspomnieniom, które tworzymy. Masz rację. Zróbmy więcej zdjęć, żebyśmy mogli udokumentować każda cudowna chwila. Lekcja 20. Aspiracje zawodowe. Ciekawi mnie, czy jest jakaś konkretna dziedzina studiów, która chciałbyś rozwijać w kontekście swojej przyszłej kariery zawodowej. Rzeczywiście rozważam psychologię dziecięcą jako moją specjalizację. Brzmi niesamowicie satysfakcjonująco. Co zainspirowało Cię do wyboru tej konkretnej ścieżki? Zawsze fascynowało mnie, jak dzieci myślą i rozwijają się. Zrozumienie ich umysłów wydaje się zarówno trudne, jak i satysfakcjonujące. Rozumiem, że to może być fascynująca dziedzina.
Jakie aspekty psychologii dziecięcej uważasz za najciekawsze? Szczególnie interesuje mnie wpływ doświadczeń z wczesnego dzieciństwa na późniejsze zachowanie i rozwój. To kluczowy obszar badań. Zbadanie, jak te doświadczenia kształtuje jednostki, musi być fascynujące. Naprawdę, wierzę, że pomagając dzieciom, mogę mieć pozytywny wpływ na ich życie i przyszłość. Twoja pasja do wprowadzania zmian jest naprawdę godna podziwu. Czy zastanawiałeś się już, jak przygotujesz się do tej kariery? Lekcja 21. Przygody piesze. Brzmi świetnie. Dawno nie wędrowałem i chętnie dołączę do ciebie w twojej kolejnej przygodzie. Z przyjemnością powitam cię w swoim towarzystwie. Wędrówki są o wiele przyjemniejsze z przyjacielem. Całkowicie się zgadzam. Jakie szlaki masz na myśli na naszą wycieczkę? Myślałem o zwiedzeniu malowniczych tras w pobliskim Parku Narodowym. Widoki są po prostu oszałamiające. Brzmi idealnie. I już sobie wyobrażam, jakie piękne krajobrazy nas czekają. Tak, będzie to dla nas doskonała okazja, aby na nowo nawiązać kontakt z naturą. Mam nadzieję, że utrzymujesz swoje umiejętności piesze. Może będę musiał pożyczyć od ciebie trochę wytrzymałości. Nie martw się. Zadbam o to, żebyśmy robili przerwy, żeby podziwiać widoki i złapać oddech. To fantastyczny plan. Nie mogę się doczekać, żeby wyruszyć z tobą w tę przygodę. Lekcja 22. Zakupy spożywcze. Gdzie zazwyczaj robisz zakupy spożywcze? Zawsze jestem ciekaw zwyczajów zakupowych innych. Zazwyczaj chodzę do supermarketu znajdującego się niedaleko mojego domu, ponieważ oferuje on szeroki wybór produktów. To wygodne. Czy masz konkretny dzień tygodnia, w którym wolisz robić zakupy? Zazwyczaj chodzę w niedzielę, ponieważ pozwala mi to przygotować się na nadchodzący tydzień. W niedzielę brzmi jak świetny wybór. Czy lubisz robić zakupy spożywcze? Sprawia mi to dużą przyjemność, zwłaszcza gdy odkrywam nowe produkty lub składniki do wypróbowania. To urocza perspektywa. Często traktuję zakupy jako przykry obowiązek, ale ty sprawiasz, że brzmią bardziej zachęcająco. Wszystko zależy od nastawienia. Ja wolę traktować to jako przygodę i kulinarną eksplorację. Podziwiam takie podejście. Może kiedyś dołączę do was na zakupowej przygodzie. Lekcja 23. Rozpoznawanie osiągnięć sportowych. Prawdziwym celem ostatniego wydarzenia było zwrócenie uwagi na poszczególnych sportowców i trenerów, a nie na żart. To ciekawe podejście. Wydaje się, że ważne jest docenienie ciężkiej pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w sport. Zdecydowanie. Sportowcy często poświęcają całe życie treningom i zasługują na uwagę. Miło jest zobaczyć zmianę w podejściu i skupienie się na tych, których wysiłki tworzą magię, której jesteśmy świadkami w sporcie. Całkowicie się zgadzam. Świętowanie indywidualnych osiągnięć może inspirować przyszłe pokolenia sportowców. Rzeczywiście, zachęca młodych ludzi do podążania za swoimi pasjami z determinacją i wytrwałością. Czy uważasz, że ta zmiana będzie miała istotny wpływ na społeczność sportowa? Mam taką nadzieję.
Podkreślanie wkładu poszczególnych osób może budzić wśród sportowców poczucie dumy i motywacji. Nadal wspierajmy i doceniajmy tych, którzy inspirują nas swoim zaangażowaniem i talentem. Lekcja 24. Nonsens sieciowy. Zabawne jest to, że zupełnie przypadkowo znalazłem się w gronie dyrektorów z różnych branż. Brzmi intrygująco. O co chodziło w tym spotkaniu, jeśli mogę zapytać? Było to w zasadzie spotkanie networkingowe, chociaż nie spodziewałem się, że ci dyrektorzy będą mieli aż tak wielka charyzma. Charyzma, powiadasz? Czy oczarowali cię i namówili do zawarcia transakcji, czy to była tylko wymiana uprzejmości? Cóż powiedziałbym, że to było polaczenie jednego i drugiego, ale na pewno czułem się jak ryba wyjęta z wody. Ryba wyjęta z wody? Chyba wszyscy pływali na głębokiej wodzie korporacyjnego sukcesu. Dokładnie! Byłem zagubiony, podczas gdy oni płynnie przebrnęli przez rozmowy o fuzjach i przyjęciach. Jak zabawnie. Udało ci się wnieść coś wartościowego do dyskusji? Próbowałem podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat innowacji, ale obawiam się, że zostały one przyćmione przez ich imponujący zargon. Lekcja 25. Europejskie eskapady. Rozważałem wyruszenie na europejska przygoda. To bardzo kusząca perspektywa, prawda? Przygoda w Europie brzmi zachwycająco. Jakie destynacje rozważasz? Jestem rozdarty pomiędzy historycznym urokiem Rzymu i romantycznym urokiem Paryża. Oba miasta mają swój niepowtarzalny urok. Czy skłaniasz się bardziej ku jednemu? Choć uwielbiam historię Rzymu, muszę przyznać, że pomysł spacerów wzdłuż Sekwany jest bardzo kuszący. Spokojny spacer brzmi wspaniale. Czy kiedykolwiek próbowałeś autentycznej kuchni francuskiej? Nie, ale mogę sobie tylko wyobrazić, jakie rozkosze mnie tam czekają. Koniecznie spróbuj świeżego croissanta z lokalnej piekarni. To niezapomniane przeżycie, warte delektowania się. Użynie to priorytetem. Czy są jakieś ukryte perelki, które poleciłbyś w Europie? Lekcja 26. Sugestie dotyczące Ameryki Południowej. Nie mam jeszcze sfinalizowanych planów podróży. Co poleciłbyś na wycieczkę do Ameryki Południowej? Ameryka Południowa oferuje mnóstwo możliwości, w zależności od tego, czego szukasz, przygody, kultury czy relaksu. Skłaniam się ku polaczeniu wszystkich trzech rozwiązań, jeśli jest to wykonalne. Zdecydowanie. Możesz zacząć od Brazylii ze względu na jej żywą kulturę i zachwycające krajobrazy. Brazylia brzmi kuszaco, a pogoda? Ja wolę podróże w przyjemnym klimacie. Pogoda jest zazwyczaj zachwycająca, zwłaszcza w porze suchej od maja do września. To idealnie pasuje do mojego harmonogramu. A co z zajęciami? Musisz zwiedzić amazońską dżunglę. To przygoda jak żadna inna. Amazonia? To brzmi ekscytująco. Co jeszcze polecasz? Lekcja 27. Upiorne objawienia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad duchami swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? Duchy, powiadasz? To brzmi dość egzystencjalnie. Co skłoniło mnie do tej refleksji?
Zdaje się, że prześladują mnie wspomnienia, które przypominają mi o moich przeszłych decyzjach. Ach, duchy naszej przeszłości potrafią być bardzo uporczywe. Czy przekazały ci jakąś mądrość? Rzeczywiście pokazali mi, jak moje wybory ukształtowały moja obecna sytuacja. To bardzo głębokie. Ważne jest, aby zrozumieć naszą przeszłość, aby skutecznie planować przyszłość. Zdecydowanie! Przyszłość wydaje się przerażająca, gdy nie pogodzisz się ze swoją przyszłością. Może warto zaufać tym duchom, mogą one wskazać ci lepszą drogę. To pocieszająca myśl. Przypuszczam, że służą one jako przypomnienie wyciągniętych wniosków. Lekcja 28. Zdrowe wybory. Niedawno doszedłem do wniosku, że powinienem wlaczyć do swoich posiłków zdrowsze produkty. To godna pochwały decyzja. Co zainspirowało cię do tej zmiany nawyków żywieniowych? Chyba zmęczyłam się uczuciem ospalości i stwierdziłam, że czas na zmianę. To rzeczywiście mądra decyzja. Zastanawiałeś się już, jakich zdrowych potraw chciałbyś spróbować? Myśl o eksperymentowaniu z większą ilością owoców i warzyw, może nawet skomosaryzowa. Komosa ryżowa to doskonały wybór. Jest zarówno pożywna, jak i uniwersalna. Słyszałam, że jest dość sycace. Jakie są twoje ulubione zdrowe przepisy? Uwielbiam przygotowywać wyrazistą sałatkę ze świeżych warzyw, pomidorków koktajlowych i sosu winegret cytrusowego. Brzmi orzeźwiająco. Muszę tego spróbować. Lekcja 29. Natura przyjaźni. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne osoby stają się twoimi dobrymi przyjaciółmi? To intrygujące pytanie. Myślę, że często sprowadza się to do wspólnych zainteresowań i wzajemnego zrozumienia. Rzeczywiście, fascynujące jest to, jak niektóre polaczenia rozwijają się bez wysiłku, a inne wymagają wysiłku. Niektóre przyjaźnie wydają się być nam przeznaczone, inne zaś wymagają czasu, aby je pielęgnować. Zgadzam się. Jakie cechy twoim zdaniem są niezbędne do trwałej przyjaźni? Najważniejsze jest zaufanie i umiejętność otwartej i szczerej komunikacji. Zaufanie i komunikacja to bez wątpienia podstawy każdej silnej relacji. Ponadto poczucie humoru może zdziałać cuda w umacnianiu tych więzi. Humor rzeczywiście dodaje warstwę radości, która może sprawić, że nawet zwyczajne chwile staną się niezapomniane. Lekcja 30. Staże i spostrzeżenia. Obecnie studiuję biznes i zdobywam praktyczne doświadczenie poprzez staże. Brzmi fantastycznie. Staże mogą zapewnić ci bezcenny wgląd w świat zawodowy. Rzeczywiście, nauczyłem się w tym czasie tak wiele o dynamice korporacyjnej i pracy zespołowej. To wspaniale. Jakie konkretne umiejętności rozwinąłeś dzięki tym stażom? Poprawiłam swoje umiejętności komunikacyjne i nauczyłam się skutecznie zarządzać projektami. To kluczowe umiejętności w każdej dziedzinie. Czy napotkałeś jakieś trudności po drodze? Zdecydowanie. Poruszanie się w polityce biurowej może być dość trudne dla kogoś nowego w tym środowisku. Mogę sobie wyobrazić. Nauka łączenia profesjonalizmu z autentycznością to delikatna sprawa.
Naprawdę tak jest. Uważam jednak, że stawianie czoła tym wyzwaniom przynosi satysfakcję.